Hej, Jacek tutaj. Przyznam, że dzisiaj chcę Cię trochę zszokować, a to dlatego, że ja jestem ostatnio niesamowicie szokowany różnymi informacjami, ale ta jedna myśl da Ci nieźle do myślenia. Plus na koniec dam Ci coś takiego, co Ci pomoże ruszyć z miejsca, jeśli do tej pory nie ruszyłeś, albo jeśli to ruszenie nie jest do końca takie, które by Cię zadowalało, to sobie z tym poradzimy. Co to za szokująca informacja? Jedna z nich. Zacznę od tego, że w tamtym roku, sprawdziłem sobie dokładnie 18 grudnia, robiłem wywiad ze Sławkiem Muturi. To jest ten pan, który zarządza 1000 mieszkań, sam ma ich pewnie 600 jak nie więcej, a może i 1000 do tej pory. I jak ja pierwszy raz poznałem Sławka, było to dla mnie już wtedy szokujące, że ktoś ma tyle mieszkań, ale też tydzień temu rozmawiałem z moim przyjacielem, który poznał bardzo podobnego pana, tylko że w Niemczech, który ma kilkaset mieszkań i też zarządza tymi mieszkaniami, pisze książki, robi kursy i tak dalej, jak to się robi. I zanim powiem najbardziej szokującą informację, to najpierw mała wycieczka w przeszłość. Pamiętam, wiele lat temu byłem kiedyś w klubie na jakiejś imprezie i obok była dziewczyna, rozmawiała z chłopakiem. I zauważyłem bardzo ciekawe zjawisko, bo ten chłopak powiedział jej, że ma 10 mieszkań i on nic nie robi, tylko żyje z wynajmu. I pamiętam wyraz twarzy tej dziewczyny, a raczej jej oczy, które w tym momencie rozbłysnęły jak dosłownie słońce na środku pustyni. Zakochała się tam na miejscu. I teraz jak mówię Ci o na przykład 10 mieszkaniach, że ktoś ma 10 mieszkań na własność, to popatrz, tak naprawdę mając 10 mieszkań w Warszawie, możesz do końca życia nic nie robić. Bo z wynajmu jednego masz minimum 1500, raz 10-15 tysięcy, całkiem przyzwoite życie. Ktoś tutaj ma 1000 mieszkań, tak? Ktoś tam ma kilkaset. I w ubiegłą sobotę z kolei dowiedziałem się o pewnym panu, znaczy to nie jest taki pewny pan, bo zaraz powiem o tym panu, który to, jak Ci powiem ile ma mieszkań, to no zgadnij ile. 2000, może 3. 76 tysięcy mieszkań. 76 tysięcy mieszkań. Jest to jedna z jego wielu firm. Ja o tym panu kiedyś mówiłem, bo to jest pan, to jest Lars Winhorst. Gdzieś tam kiedyś o nim wspominałem, mój przyjaciel pisał o nim na swoim blogu. I teraz sobie tak myślę, jak bardzo zmienia się myślenie, jak bardzo otwiera się głowa w momencie, kiedy Ci powiem coś takiego. Bo może Ty do tej pory sobie myślałeś, marzyłeś o tym, że fajnie by było mieć 2 mieszkania na wynajem, może 5, może 10. Może chciałeś zrobić to, co Sławek, żeby mieć 1000 mieszkań, ale jak Ci teraz mówię o tym, że są ludzie, którzy mają tych mieszkań 76 tysięcy, a pewnie się znajdzie na świecie jeszcze ktoś, kto ma ich więcej, no to działa na wyobraźnię, prawda? Ja jestem naprawdę zszokowany i to tym bardziej to jest właśnie kwestia wielkiego myślenia na wielką skalę, a to jest tylko Twoja głowa, to tylko Ty ograniczasz się tym, że nie myślisz w taki sposób, że można by dojść do czegoś takiego. Jeśli sobie zadajesz małe pytanie, no to po prostu będziesz miała małe odpowiedzi. Jak mieć 5 mieszkań, czy jak mieć 10 mieszkań na wynajem, jeśli Cię akurat interesują nieruchomości. Jeśli, wiesz, to można przełożyć do dowolnej rzeczy w Twoim życiu. Absolutnie dowolnej. Do sportu. Dla wielu ludzi było niewyobrażalne to, że ktoś tam, ja dokładnie 3 lata temu przebiegłem 100 km przez pustynię Namib. Dla wielu osób było to niewyobrażalne, niemożliwe do zrobienia. Ale widzisz, ludzie biegają, są zawody, gdzie ludzie biegają po 1000 km. Wczoraj czytałem o jednym panu, który zaczął płynąć w pław z Senegalu do Brazylii, 3000 km. Niemożliwe, a przecież tego się nie da zrobić. No więc widzisz, tylko wyobraźnia ogranicza to, co jest możliwe, a co jest niemożliwe. Ja do tej pory byłem pełen podziwu dla osób, które tam przepływają na przykład kanał La Manche. A tu się okazuje, widzisz, kanał La Manche tam 40 km, czy tam 37 jest do przepłynięcia, a tutaj jest 3000 km. No to jest drobna różnica i to jeszcze rekiny tam pływają. Ale miałem podać rozwiązanie. Ale jeszcze zanim powiem o rozwiązaniu, to dlaczego rozwiązanie takie, a nie inne?
Tydzień temu, w tą sobotę, dowiedziałem się o tym panu z tymi 76 tysiącami mieszkań i też w sobotę jedna osoba, która słucha moich nagrań, dostała miesiąc temu ode mnie informacje na temat tego, jak zarabiać przez internet, po kolei co robić, i ten chłopak mi napisał, że wiesz co, Jacek, to wszystko jest fajne, bardzo mi się to podoba, ale mi się nie chce. Nie będę tego robił. Powiem Ci, że no, naprawdę brak mi słów. Są rzeczy, które są dla mnie niepojęte. Niepojęte jest dla mnie to, że no dobra, jest to dla mnie pojęte 3000 km przepłynąć, bo to jest kwestia treningu i no, widać, że się da. Ale tak ogromne lenistwo jest dla mnie porażające, bo z jednej strony by się chciało zarobić pieniądze, tylko by najlepiej, żeby nic nie robić. Nie da się. Nie ma takiej opcji. Nawet jak wygrasz w totka pieniądze, to tak nie zadziała. I ile osób wygrywa w totka, a ile te pieniądze traci. Ale to nie jest temat na dziś. Miałem podać rozwiązanie, tylko żeby podać rozwiązanie, muszę tą kamerkę gdzieś tu przymocować. Będzie problem. Dobra, czekaj. Jakby to zrobić, żeby Ci pokazać rozwiązanie? No nic, może najpierw opowiem, o co chodzi. Tylko tutaj mam książkę. Mam taką książkę, zaraz Ci powiem 2 słowa o tej książce, tylko muszę zobaczyć, kiedy ona była wydana. Bo wydaje mi się, że ją czytałem z 15 lat temu, ale nie jestem pewien. 2003. No to dobrze myślę. Niecałe 15 lat temu. To jest książka Jednominutowy milioner. Warto przeczytać. Naprawdę warto przeczytać, bo ja do tej pory tą książkę sobie przeglądam, bo jest tam mnóstwo bardzo fajnych rzeczy. W tej książce Mark Victor Hansen i Robert Allen opisali pewną panią, która była zmuszona przez życie do tego, żeby przez 3 miesiące zarobić $1 000 000, bo inaczej jej dziadek nie odda jej dzieci. Na takiej zasadzie, tam w wielkim skrócie. I ta kobieta staje na głowie dosłownie, żeby te pieniądze jednak zdobyć, i jest w tej książce opisane, jak poznaje na przykład panią, która ją prowadzi, podpowiada jej, co zrobić, żeby to zrobić. I jest tam jedno genialne ćwiczenie, o którym Ci właśnie opowiem. Ćwiczenie jest bardzo proste, wymaga, czekaj, tylko teraz jakby to zrobić, żeby Ci pokazać. Czekaj, jakby, okej, do kamery. Potrzebna jest taka gumka. Akurat ja mam taką gumkę, którą dostałem od pewnego niesamowitego pana, ale o nim porozmawiamy sobie kiedy indziej. I całe ćwiczenie polega na tym, kamero, tutaj może jakaś, opowiem Ci, bo nie jestem w stanie pokazać. Całe ćwiczenie polega na tym, żeby tą gumkę z tej ręki pociągnąć i zrobić, ma zaboleć. Nie musisz mieć takiej gumki profesjonalnej, jak ja mam. Zresztą ja nie chodzę z nią stale, tylko wziąłem teraz dla przypomnienia dla Ciebie, bo ja już sobie porządek w głowie zrobiłem, ale możesz wziąć dowolną gumkę, nawet taką do włosów, żeby mieć, że jak odciągniesz, żeby zabolało. Okay, patrzę, czy może jakiegoś przechodnia, ale jestem w parku, nie ma ludzi. Prosta sprawa. Gumka, odciągasz, plask. Tylko że kiedy to robisz? To jest bardzo ważne. Robisz to w momencie, kiedy w Twojej głowie pojawia się myśl, pojawia się lenistwo, pojawia się wymówka, dlaczego by tego nie zrobić. Czyli masz pomysł na biznes, chcesz się wziąć za działanie, ale zaraz się pojawia myśl, nie, ja za głupi jestem, nie mam wykształcenia, nie mam pieniędzy, nie mam znajomości, kontaktów, nie mam nic. Skoro nie mam nic, to się do tego nie nadaje i dziękuję, idziesz spać. Nie. Wtedy bierzesz tą gumkę na ręce, cały czas ją trzeba nosić i łup. I to jest takie coś jak, to dokładnie działa tak jak samobiczowanie, tylko w mniejszej formie. Bo jak Ty sobie coś takiego zrobisz, to Ty wiesz, o co chodzi i Twój organizm, Twój umysł przede wszystkim wie, o co chodzi. I ponieważ jest to bolesne, bo Ty się sam, to ma być bolesne, to jak następnym razem pojawi Ci się myśl, znowu to zrobisz, ale za kolejnym razem te myśli będą wygaszane. Dlaczego? Bo Ciebie to zaboli. Bo wiesz, że Ciebie to zaboli. Gdybyś chodził z biczem po mieście i jak sobie coś źle powiesz, okładałbyś się, no to wiesz, mogliby Cię zamknąć i w kaftan zakuć, więc to nie o to chodzi.
To jest taka mini forma biczowania i powiem Ci, że to naprawdę genialnie działa. I właśnie w tej książce, to jest jedna z wielu technik, która jest opisana w tej książce, ale właśnie między innymi jest to ta technika i powiem Ci, że w przeszłości, jeśli miałem jakieś takie okresy, kiedy wydawało mi się, że coś tam jest nie tak, że mi nie idzie tak jak powinno, miałem opory, żeby coś robić, to właśnie brałem tą gumkę, tydzień, 2 tygodnie z tym i u mnie był problem rozwiązany. Nie wiem, ile to potrwało u Ciebie. Ty to możesz zrobić, nie musisz tego robić. Ja Ci po prostu pokazuję, że jest taka technika, genialnie działa i według mnie warto stosować. Ok, to tyle, co Ci miałem do powiedzenia, ale jeszcze zrobię rozwinięcie konkursu, bo jak wiesz, a może nie wiesz, może pierwszy raz mnie oglądasz, robię taki konkurs dla osób, które piszą ciekawe komentarze i nagradzam jedną osobę z tych komentarzy tam pod spodem tym, że jeśli komentarz jest ciekawy, dużo osób go lajkuje, jest pod tym komentarzem też sporo komentarzy, to ja taką osobę nagradzam i ma ze mną godzinę przejażdżki super samochodem. Ale parę osób już mi napisało, że nie do końca im się podoba też tam samochodem, bo nie lubią samochodów, no nie ma sprawy. Dlatego zrobimy teraz tak, że do końca roku, czyli pewnie jeszcze z 2-3 nagrania będą, nagroda będzie troszkę inna, czyli nie będzie samochód, a będzie spotkanie ze mną w Warszawie, termin do ustalenia i na godzinę spotkamy się albo na obiedzie, albo na kolacji w jakiejś naprawdę bardzo dobrej restauracji i tak, żeby sobie ze mną porozmawiać. O ile to jest dla kogoś interesujące. Za tydzień mam w planie powiedzieć co nieco na temat czasu. To też może być dla Ciebie niezła rewolucja, więc zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Hej!